Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Shadow z tej strony, a to jest pierwszy odcinek z serii Shadow Podcast. Dzisiaj porozmawiamy o Genesis, o powstaniu uniwersum świata Pokémon, głównie w ujęciu legendarnym. Na wstępie chciałem powiedzieć, że w całym tym wywodzie skupię się przede wszystkim na głównych grach z serii Pokémon. Nie będę tutaj rozważał rzeczy związanych ze spin-offami, takimi jak Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Rangers czy Pokémon Colosseum. Jedynym wyjątkiem jest Pokémon Legends Arceus, które wprowadziło lorowo do uniwersum kieszonkowych stworków parę rozjaśnień pozwalających dywagować na przykład na temat mojej ukochanej, wspaniałej Giratiny. Sporadycznie sięgnę też po anime. Nie jest ono kanoniczne w mojej ocenie względem świata wykreowanego w grach, aczkolwiek zdarza się obrazować parę niedopowiedzeń, demonstruje jak coś mogłoby wyglądać. Jeszcze dodam, że ten odcinek będzie zawierał spoilery z gier z serii Pokémon Diamond, Pearl oraz Platinum, a także wspomniane już Pokémon Legends Arceus. Przechodząc do rzeczy, zacznijmy od legend. Tak zarówno legendarnych Pokémonów, jak i legend, baśni, opowieści. Na samym początku istniał jedynie wir chaosu i nicości. Myślę, że można to porównać do wielu innych mitologii pod tym względem, chociażby greckiej. Ale zostawmy dzisiaj wątki szkolne. Pośród tego chaosu z nicości wyłoniło się pojedyncze jajo, z którego po nieokreślonym czasie wykluł się Arceus. Pierwsza prezencja życia, źródło wszelkiego stworzenia, literalnie pokemonowy Bóg we własnej osobie. Niech podstawą będą do tego jego dwa wpisy w Pokédexie. Pierwszy pochodzący z Pokémon Diamond. W mitologii jest opisywany jako Pokémon, który ukształtował wszechświat za pomocą 1000 ramion. Drugi zaś wpis pochodzi z Pokémon Legends Arceus. Jest to niebiańskie źródło, z którego leje się światło olśniewające Hisui. Jego iluminacja prowadzi i chroni wszystkie Pokémony. Mitologia Hisuian głosi, że Arceus jest stwórcą wszystkich rzeczy. Mówiąc o Arceusie, musimy wspomnieć o jeszcze jednym Pokemonie, który teoretycznie nie ma żadnego wpisu odnoszącego się do stwórcy. Aczkolwiek dialogi wewnątrz gry, jak i domysły fanów oparte o Pokédex wskazują, że Unowny mogą mieć związek z Arceusem oraz powstaniem Pokémonowego uniwersum. Generalnie Unowny każdy zna. Sympatyczne małe Pokémony, które kształtem przypominają litery alfabetu łacińskiego. Dla postaci z gry są to bardziej hieroglify, tak na marginesie. Wpisy w Pokédexie mówią, że nie wiadomo, co powstało pierwsze, pismo czy Unowny. Niemniej na potrzeby moich rozważań przyjmuję, że Unowny mogły powstać mniej więcej w tym samym czasie co Arceus i brać w jakiś dziwny sposób udział w tworzeniu przez niego rzeczywistości. Oto dlaczego. Wpis w Pokédexie z gry Pokémon Platinum mówi, że kiedy są pojedynczo, nic się nie dzieje. Jeśli jednak są dwa lub więcej, mówi się, że pojawia się dziwna moc. Dołóżmy do tego jeszcze obraz wykreowany w trzecim filmie kinowym Pokémon, Zaklęcie Unknown, z czego tytuł na polskie został przetłumaczony specyficznie, gdyż w oryginale było to po prostu Entei. Ale jak widać tłumacz postanowił położyć większy nacisk na treść zawartą w samym filmie, a to tak już na marginesie. Występuje tam, można by rzec, cała horda Unknownów, które żyjąc w tak dużym skupisku były w stanie przy pomocy swoich psychicznych mocy przenieść do rzeczywistości ludzkie marzenia senne,
a nawet zmaterializować legendarnego Pokemona. Można to uznać za potwierdzenie przytaczanego wpisu w Pokédexie na gruncie anime. Problem taki, że film powstał przed grą Platinum, a więc przed powstaniem tego wpisu, więc cóż, ciężko stwierdzić, czy może wpis nie powstał właśnie z powodu tego, co działo się w tym filmie kinowym. Nie mnie to oceniać. Niemniej widać, że także wśród fanów pokemonowego lore teoria o wielkiej potędze Unknownów i ich związku z Arceusem jest bardzo żywa. Twórca Terminal Montage, zajmując się animacją we współpracy z innym twórcą, Gnoginem, który zna się z kolei na lore Pokemonów, przygotował i opublikował 17 maja 2019 roku animację Legendary and Mythical Pokémon Battle Royale. Do dziś film uzyskał 62 miliony wyświetleń na platformie YouTube. Tutaj uwaga, spoiler alert. Pod koniec animacji Arceus wyciąga swoje 1000 rąk opisanych wcześniej w Pokédexie i za pomocą przyzwanych Unknownów resetuje uniwersum po pstryknięciu palcem niczym Thanos. Jest to bardzo ciekawe nawiązanie trochę do tego filmu kinowego, a z drugiej oczywiście do posiadanych wpisów w Pokédexie. Wracając zatem do samego Arceusa i jego wiekopomnego dzieła. Zgodnie z legendami powtarzanymi do dziś w regionie Sinnoh, Arceus na szczycie góry Coronet, gdzie później powstała świątynia Sinnoh, dzisiejsza kolumna włóczni, czyli Spear Pillar, stworzył 3 Pokemony: Dialgę, Palkię i Giratinę. Tak zwane trio stworzenia, czy oficjalnie wedle terminologii Pokémon Company Pokemony z mitów. W jednym aspekcie gryzie się to, gdyż region Sinnoh i góra Coronet nie istniały jeszcze, ale mniejsza. To pół legenda, pół prawda, pół nieprawda. Dialga została obdarzona przez Arceusa mocą władania czasem. Jak mówi Pokédex z gry Pokémon Pearl, mówi się, że czas zaczął płynąć wraz z narodzinami Dialgi. Natomiast w Pokémon Platinum zapisane jest, że mówi się, że czas płynie, gdy bije serce Dialgi. Oraz mój ulubiony wpis z Pokédexu z Pokémon Legends Arceus. Ten Pokémon jest czczony jak bóstwo w legendach Hisui. Narodziny Dialgi spowodowały, że w naszym świecie zaczęła płynąć ogromna rzeka zwana czasem. Czy nie brzmi to genialnie? Druga z trio, Palkia, władała przestrzenią i wymiarami, z angielskiego Space and Dimensions. Pokédex w Pokémon Diamond mówi: ma zdolność zniekształcania przestrzeni. Jest opisywana jako bóstwo w mitologii regionu Sinnoh. Pokédex w Pokémon Platinum zaś twierdzi: mówi się, że przestrzeń staje się stabilniejsza z każdym oddechem Palki. Pokédex Pokémon Heart Gold and Soul Silver z kolei mówi, że całkowita kontrola nad granicami przestrzeni pozwala jej przenosić się do odległych miejsc lub nawet innych wymiarów. I na koniec Pokédex Pokémon Legends Arceus. W legendach Hisuian ten Pokémon budzi strach jako bóstwo. Narodziny Palki spowodowały zniknięcie ścian naszego świata, tworząc niebo rozciągające się w nieskończoność. Zaraz przejdziemy dalej do kwestii Giratiny. Musimy się jednak nieco zatrzymać nad kwestią władców czasu i przestrzeni. Otóż włożę kij w mrowisko i stwierdzę, że to nie Arceus stworzył świat, a Dialga i Palkia właśnie. Znaczy, Arceus stworzył tę dwójkę, więc można rzec, że to on jest stwórcą świata z użyciem wykreowanych przez siebie narzędzi, Dialgi i Palki. Niemniej to właśnie te 2 Pokemony są bezpośrednio odpowiedzialne za kreację uniwersum. Wystarczy sięgnąć do fabuły gier Diamond, Pearl i Platinum,
których to Team Galactic z Cyrusem na czele dążył do przejęcia kontroli nad Dialgą i Palkią przy pomocy czerwonych łańcuchów. Ich celem było wykorzystać potęgę dwóch legend, aby zniszczyć obecny wszechświat i wykreować zupełnie nowy. Potwierdza nam to w 100%, że Dialga i Palkia są do tego zdolne i to bez dodatkowej pomocy Arkeusa. Genialnie wątek ten pokazuje Pokémon Generations, wydane na YouTube przez Pokémon Company. W odcinku 11 The New World przedstawiono adaptację anime dokładnie momentu, w którym Cyrus pochwycił czas i przestrzeń przy pomocy już wspomnianych czerwonych łańcuchów. No dobrze, ale czym w zasadzie są te czerwone łańcuchy? Co do tego, o dziwo, posiadamy całkiem sporo informacji. O czerwonych łańcuchach chronologicznie po raz pierwszy wspomniała Kogita w Pokémon Legends Arceus, która twierdzi, że można ich użyć do zatrzymania szczeliny czasoprzestrzennej nad górą Coronet, ale o tych wydarzeniach innym razem. Celem stworzenia czerwonego łańcucha od każdego ze strażników jezior należało pozyskać odpowiednie składniki: kieł Azelfa, szpon Juxi i pióropusz Mesprita. Nie wiem, gdzie ten Pokémon ma pióra. W samej grze przedmioty to koperty, więc trochę ciężko powiedzieć, o co chodzi i jak w rzeczywistości powinny wyglądać. Trochę więcej informacji dają nam zapiski z komputera należącego do Cyrusa. Cytując: według mitów Pokémon stworzył Sinnoh swoją własną mocą. Jednak złapanie Pokémona za pomocą Pokébola uniemożliwia mu wykorzystania pełnej mocy. Ale dzięki czerwonemu łańcuchowi Pokémon może zostać spętany, a jego moc może być używana bez ograniczeń. Strażnicy jezior i góra Coronet są w jakiś sposób powiązane. Złapanie Pokémonów z jezior uwolni Pokémona z góry Coronet. Z Pokémonów jezior można wydobyć kryształy, aby stworzyć czerwony łańcuch. Używając tego czerwonego łańcucha, mityczny Pokémon może zostać przyzwany i zakuty w kajdany, aby wykonywać nasze rozkazy. Jak zatem widać, czerwone łańcuchy zdają się być tutaj bardzo kluczowe, aby wykorzystać pełny potencjał dwóch legend. Oczywiście naginając ich wolę do naszych własnych potrzeb, bo wiadomo, że te dwa Pokémony same z siebie swój potencjał umieją wykorzystać. To tak na marginesie. Dobra, to był przydługi disclaimer. Giratina. Czas coś powiedzieć o Giratinie. Trzeci legendarny Pokémon, dopełnienie tria stworzenia. Przez niektórych nazywana demonem, diabłem Pokémonowego uniwersum. W końcu została wygnana przez Arkeusa do odwróconego świata. Z angielskiego Distortion World. Jak mówi jej wpis w Pokédexie z gry Pokémon Platinum, została wygnana za swą przemoc. W milczeniu patrzyła na stary świat z odwróconego świata. Pokédex z Pokémon Soul Silver i Heart Gold z kolei mówi się, że ten Pokémon żyje w świecie po drugiej stronie naszego, gdzie powszechna wiedza jest zniekształcona i dziwna. Z kolei Pokédex w Pokémon Legends Arceus jest jeden hisujański werset, który mówi o potężnym świetle tworzącym głęboki cień. Wyobrażam sobie, że ten głęboki cień to Giratina. Bez wątpienia jest to obraz Pokemona, który jest ewidentnie zły, mroczny oraz przeciwstawia się swojemu stwórcy, Arkeusowi. Jednak opisy te gryzą się z tym, co znamy z gry Pokémon Platinum. Co prawda wpis w Pokédexie właśnie z tej gry mówi o przemocy, jaką charakteryzowała się Giratina, ale pamiętajmy, że użyta jest forma przeszła. Coś na przestrzeni mileniów mogło się zmienić, zwłaszcza, że realnie Pokémon uosabiający antymaterię powstrzymuje Cyrusa przed stworzeniem nowego wszechświata i niszczy czerwone łańcuchy, którymi spętano Dialgę i Palkię.
Giratina okazuje się w rzeczywistości tą dobrą. Zresztą, jak wspominałem, Arceus dał jej władzę nad antymaterią oraz odwróconym światem. Antymateria jest przeciwieństwem zwykłej materii. Zetknięcie się cząstki z dokładnym jej odpowiednikiem antycząstki prowadzi do ich wzajemnej anihilacji. Niemniej, wszechświat nie może istnieć bez antymaterii. Tak samo dla balansu uniwersum pokemonowego świata nie może istnieć bez Giratiny. Jednakże wróćmy raz jeszcze do skazania Giratiny na banicję. Nie wiem jak wy, ale ja bym się chyba wkurzył, jakby ktoś wyrzucił mnie dopiero co z nowo powstałego świata, notabene stworzonego przez własnych braci, do innego wymiaru. Jak pokazało nam Pokémon Legends Arceus, tak właśnie było. Giratina odpowiada na wezwanie Volo i łączy z nim siły, aby docelowo w swojej perspektywie pokonać Arceusa, chociaż na marginesie walczy z postacią kierowaną przez gracza. Jak idzie się dowiedzieć później w fabule gry, Volo przekazał profesorowi Laventonowi, że Giratina zmieniła zdanie po przegranej walce z graczem i przekazuje Laventonowi, że prawdopodobnie będzie to ostatni raz, kiedy kiedykolwiek się spotkali, w sensie gracz z Giratiną, czy też Volo z Giratiną. Co nam to mówi? Otóż reasumując, Giratina przez milenia była zła na Arceusa. Po jej pokonaniu w starożytnym Sinnoh, czyli regionie Hisui, zmienia zdanie i zdaje się, że akceptuje w pełni swoją rolę jako balansu w świecie. W efekcie lata później ratuje swych braci Dialgę i Palkię, którzy, tak jak ona, są dziećmi Arceusa i bezpośrednio odpowiadają za kreację świata. No dobra, to mamy ogarnięte trio tworzenia. What's next? Trio Strażników Jeziora, o których kapkę się już tutaj wspomniało, przewinęli się, no ale po stworzeniu wszechświata, jak nie mam planety, na której znajduje się świat Pokémon, Arceus stworzył 3 kolejne legendarne Pokémony: Mesprita, Uxie i Azelfa. Te 3 istoty nadały ludziom oraz Pokémonom, gdy już się narodziły oczywiście, emocje, wiedzę i wolę. Pokédexy mówią o Mespricie następujące rzeczy. Znany jako istota emocji, nauczył ludzi szlachetności, smutku, bólu i radości. Kolejny wpis. Znany jako istota emocji. Legenda głosi, że obawiano się tego Pokemona, ponieważ każdy, kto okazał brak szacunku, doznał chaosu emocjonalnego. Pokédex o Uxie mówią, że znany jako istota wiedzy. Mówi się, że może wymazać pamięć tych, którzy zobaczą jego oczy. Inny wpis. Według niektórych źródeł ten Pokémon zapewnił ludziom inteligencję niezbędną do rozwiązywania różnych problemów. Jeszcze jeden wpis. Pokémon, którego się obawiano, ale także szanowano za kradzież wspomnień złoczyńców. Znalazłem zapisy sugerujące, że Uxie panuje nad wiedzą. I na koniec jeszcze wpisy o Azelfie, trzecim z trio, znany jako istota siły, woli, śpi na dnie jeziora, aby utrzymywać świat w równowadze. Inny wpis. Mówi się, że ten Pokémon obdarzył ludzi determinacją potrzebną do stawiania czoła wszelkim trudnościom życia. I ostatni wpis. Przerażająca istota siły woli. Legendy mówią o tym Pokemonie manipulującym wolą swoich przeciwników i zmieniającym ich we własne marionetki. Także mimo iż Strażnicy Jeziora nie wydają się zbyt silni, przynajmniej jak się na nich spojrzy, to w rzeczywistości są bardzo potężnymi, legendarnymi Pokemonami. Można wręcz rzec, że sprawiły one, że ludzie i Pokemony są tym, czym są. Posiadają swoją własną wolę, emocje, a także wiedzą
w szerokim tego słowa rozumieniu. Arkeus poprzez strażników jeziora podzielił się z istotami żywymi cząstką swej mocy, czyniąc je unikalnymi, niepowtarzalnymi. Parafrazując Biblię, w pewien sposób uczynił istoty żywe na swój obraz. Na tym dziś poprzestaniemy. Następnym razem zajmiemy się życiem na Pokemonowej Ziemi oraz stworzeniem lądów, mórz, kontynentów i całych regionów. Do usłyszenia następnym razem.